Witamy wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku. Dokładnie. Dzisiaj jesteśmy już w Ipiales. Ostatnio jak widzieliście, to wylądowaliśmy w Pasto. To było tylko miejsce przesiadkowe w hotelu. Zostaliśmy tam 2 dni. Porobić trochę odcinków dla Was. Wysłać listy do Polski. O, które się udało. I generalnie właśnie docieramy, już jesteśmy na miejscu, z którego będziemy przekraczać granicę Kolumbii z Ekwadorem. A w dzisiejszym odcinku coś specjalnego. Zapraszamy. Dobra, gdzie jedziemy dokładnie, to zobaczycie na miejscu, bo sami jesteśmy ciekawi, jakby to wygląda, będzie pięknie, coś czuję. A jak dojechać? Jedziemy autobusem. Jedziemy autobusem z Ipiales, jedziemy Zobaczcie. do Las Lajas. Dokładnie. Generalnie to się nazywa Colectivo tutaj, tak samo jak w Meksyku. No i z tego co widzimy na rozpisce, to koszt takiej trasy to jest 2,20 za osobę. 2200 peso, czyli no 2,20 zł. No. I ile tam się jedzie? 15 minut? 15 20? minut, także Nic nie jesteśmy daleko. w okolicy. Ale jak już będziemy pod, to Wam pokażemy, co to jest. Jesteście ciekawi, co? Jesteście? Będzie dzisiaj na początku architektonicznie, ale jak architektonicznie? Bajkowo architektonicznie. Tak to jeszcze nie było. No. Wyszliśmy i idziemy teraz mały trekking, taką wioską się schodzi w dół, już Wam pokazuję, proszę. O, kocik, patrzcie, kot sobie chilluje Chilluję bombę. bombę. O. Hola gatito. Zostaw gatito. Ty tu zaraz tę kostkę skręcisz, chodź. I tak się idzie taką wioską, schodzimy na dół do wąwozu rzeki Guaitara. Kto już na tym etapie wie, gdzie zmierzamy? Dajcie znać w komentarzach. Niedaleko Ipiales, pamiętajcie, Ipiales Przy granicy z przy granicy z Ekwadorem. Ekwadorem. Praktycznie prawie na samej granicy. Patrzcie, byłem u fryzjera. Nazywała się Justina. Justina. Justina z kanapy w świat. González. I wreszcie się czuję troszeczkę Tylko chociaż dawaj mi lepiej. pieniążki za to, bo mi za to nie zapłaciłeś. 2 dychy. Dziewczyno, za te moje nerwy to wiesz 20 tysięcy to poproszę. powinnaś ty mi dopłacać za te nerwy. nerwy? No, Że co? że z tobą żyję i wytrwam. No ale bardzo proszę, możesz sobie mierzyć na przykład. I dotarliśmy, proszę bardzo. Tam, daradam, Jak proszę pięknie. Państwa, zobaczcie, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy pod sanktuarium Las Lajas, a oficjalna nazwa to jest Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas. Katedra wyznania katolickiego, której budowla zaczęła się w 1916 roku i trwała aż 33 lata. Zakończyła w 1949. No ale sami zobaczcie, w jakim miejscu się znajdujemy. Jesteśmy dookoła, mamy tutaj góry, więc jakby samo budowanie tego nie było proste, dlatego zajęło tak wiele lat. Tutaj mamy most, który łączy katedrę i tutaj ten most ma około 50 metrów wysokości. Najciekawsze jest to, że w 2015 roku katedra została ogłoszona jako jedną z najpiękniejszych na świecie przez The Telegram razem z Bazyliką Świętego Piotra. Ale dlaczego powstała ta bazylika? To jest też bardzo ważne, bo to nie chodzi o to, że pobudowali sobie kościół w kanionie, bo mieli taką ochotę. Zaczęło się to w 1745 roku. Mieszkała to kobieta z córką. Kobieta miała na imię Maria Mueces de Quiñones. Dobra, jakoś tak, bo trudne nazwisko. Te hiszpańskie są trudne nazwisko, dlatego sobie pomagam. Jakby nie mogła González. No, na przykład, na jakoś na luzie. I jej córka miała na imię Rosa. Rosa była głuchoniema od urodzenia. Nie mówiła w ogóle, nie słyszała i tak dalej. W pewnym momencie, wracając do domu, złapała ich tutaj bardzo, bardzo silna burza, więc schowały się w takiej grocie tutaj właśnie w ścianie z tej strony. Mała, która oczywiście nie mówi od dziecka, powiedziała takie zdanie: Mamita, la mestiza me llama, czyli
mamusiu, ta pani mnie woła. I oczywiście mama, jak to mama, w szoku. No pierwsze słowa dziecka i odezwały się całe zdaniem, takim dziwnym zdaniem. I córka patrzyła się w skałę, ale nic matka nie widziała, nie wiedziała, o co chodzi. Ale odezwała się, zaczęła z nią tam rozmawiać, jakby ta mała uśmiechała się. Matka była w szoku, poszli do domu, następnego dnia wrócili. To się kilka razy powtarzało. W pewnym momencie mama zobaczyła nad skałą Matkę Boską wraz z dzieciątkiem Jezus na ręku i różańcem. I to już wtedy wiedzieli, że to na 100% jest objawienie. Przyjeżdżały tu pielgrzymki, były modlitwy, każdy tu przyjeżdżał z jakąś intencją. Oprócz tego z czasem zaczął się pojawiać obraz na ścianie Matki Boskiej, który był w skale. Oczywiście miejscowi stwierdzili, że to nie jest malowane, że to było pojawienie się samoistne. Przyjechali naukowcy, zbadali to i rzeczywiście okazało się, że po pierwsze nie dość, że nie jest namalowany, to dodatkowo wchodzi ten obraz na głębokość kilku metrów w skałę, więc naprawdę szok i Wow. mam nadzieję, że to zobaczymy. Ciekawe. Miejsce piękne, no ale tutaj te budynki dookoła, ludzie się osiedlili i to niestety psuje klimat tego miejsca, bo gdyby na przykład, gdybyśmy byli tylko w tym kanionie i nie byłoby tych budynków dookoła, myślę, że byłoby naprawdę piękniej. No tu jest jakaś Porobili. restauracyjka, jakieś gifty można sobie kupić, tu jest restauracja, możecie sobie zjeść, ale my już się nie mogę doczekać, idziemy do tej katedry. Ja chcę zobaczyć ją z Idziemy do bliska. tej katedry, idziemy No. do tej katedry. Ja naprawdę jestem ciekaw, jak to wygląda, szczególnie to w skale, ten obraz, to... Zeszliśmy trochę niżej z tej górki tam, tu będziemy sobie cykać fotkę, patrzcie, mamy nowy sprzęt, żeby ładniej nagrywać trochę do was też z Dlatego, telefonu. bo nie mamy w ogóle razem zdjęć. No I teraz właśnie, coś zmieni. to też prawda, pół roku podróżujemy, a zdjęć mamy razem kilka. Od razu dajemy wlepkę, jaką jest synka? Majestatyczna. Dokładnie, nie, na 100% jest majestatyczna. Tutaj zobaczcie od razu, mamy też taki mały wodospadzik. Fajnie to wygląda, sika sobie woda, tylko problem polega na tym, że zamknęli i nie możemy sobie tam podejść. I uwaga, jesteśmy pod tak zwaną ścianą wotywną. To fragment muru przy sanktuarium, który jest pokryty setkami, a może już tysiącami tabliczek z napisem Gracias, czyli po prostu dziękuję. One są ofiarowane przez wiernych, dowody wdzięczności za otrzymane łaski, cuda, uzdrowienia, spełnione prośby. Bardzo dużo wiernych, ogólnie z całej Ameryki Południowej i ze świata, wierzy, że wszystkie modlitwy, które tu w kościele są wypowiedziane, potem one się spełniają i dlatego jest tych tabliczek tysiące. Nawet zobaczcie Bo z drugiej tu jest strony. ściana, potem Tak. jest druga ściana tam. Cała ściana też jest w tabliczkach, więc jest naprawdę ich bardzo dużo. Teraz jak my się pomodlimy o coś i nam się spełni, to musimy tu znowu przyjechać, przyczepić tabliczkę. Dużo jest takich panów, którzy robią wam zdjęcia, jak chcecie, to panowie drukują. Proszę, macie takie wtedy zdjęcia drukowane od pana. W końcu po 3 godzinach pobytu tutaj dotarliśmy bezpośrednio pod Tak. sanktuarium, ale zapomnieliśmy dodać, że wybudowano je w stylu neogotyckim i przypomina z wyglądu taką mini katedrę Notre Dame. To taka ciekawostka, Tak. ale teraz oczywiście jest miejsce, gdzie są wlepki, więc my też z tego skorzystamy i Zostawiamy. przykleimy swoją. Więc jak będziecie, oczywiście zachęcamy do oznaczania gdzie ty nas. chcesz? O, tu w rogu ładnie, nie będzie nikomu przeszkadzać. Widać, że to Polska od razu, o, z kanapy w świat. Dobra, wreszcie wchodzimy. Kupę zdjęć, po prostu latanie dronem. Wreszcie możemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Widać, że mamy tak złote zdobienia. Ale w ogóle też... Troszeczkę na styl świętego Patryka, Tak, nie? no. Tak, ale nie, no święty Patryk wymiata. I tak, No, w uważam. środku tak. Nie, chyba w ogóle, tak szczerze Ale mówiąc. zobacz, jaki ołtarz. Ołtarz jest w skale, widzisz? I ten I to obraz, jest ten który obraz? jest właśnie na ołtarzu, to jest właśnie ten obraz, który się pojawił. Wow. Ale zobaczcie, to jest lita skała. Dlatego oni dobudowali tutaj sanktuarium. Proszę. Korona i różaniec są jakby doklejone. No Widzisz, tak. bo odstają. Ale obraz i te gwiazdki są doklejone, ale reszta... Myślisz? No Tak. oni mogliby ingerować w takie coś? A dlaczego dokleić koronę tylko? Bo widzę, że jest wypukłe. Znaczy jest wypukłe, No. to też widzę, a... A sama Maryja jest piękne. Naprawdę. Jeżeli to jest samoistnie narysowane, podobnie ten obraz w głąb ściany kilka metrów wchodzi, więc nie mógł być namalowany tak o. Oczywiście pomodlimy się i za was też, za wasze zdrówko. Na razie usiądziemy.
Już powolutku się zbieramy i idziemy. Teraz tylko niestety się rozpadało i to mocno. Zresztą zobaczcie. Ale idziemy tutaj obok do takiej małej... O tutaj, gdzie są te domeczki, tam można coś zjeść chyba. Idźmy na kawkę. Kawkę dostaliśmy w takim kubeczku. Wypiliśmy 3 sobie zeta. kawkę za 3 zeta, dokładnie. Tu w tym miejscu, gdzie możecie sobie te pierdółki kupić. Z widoczkiem oczywiście na sanktuarium. No i tak stwierdziliśmy, że pada, niestety. Więc chyba się zawijamy. Jeżeli się uda, to za sanktuarium, jak się tędy wejdzie i tu do góry, tędy z tyłu, to tam jest kolejka. Spróbujemy nią wjechać, bo jak nie, to zobaczcie, co się dzieje na ziemi. Normalnie jest rzeka i mielibyśmy wejść na samą górę tam, żeby w ogóle dojść do autobusu. Więc jak się uda, to wjedziemy kolejką i pójdziemy na autobus. No, to Ale przy okazji sobie zjemy. Dokładnie. Zamówiliśmy sobie tutaj u pani od razu, jak zjedliśmy kawkę, to będziemy sobie jeść takie malutkie ziemniaczki miniaturowe i kurczaczek do tego. I zjemy sobie, to jest 16 zł. To zjemy sobie taki obiad, kurczaczek z ziemniaczkiem przy okazji. No i pewnie będziemy wracać. No Niestety. szkoda, ale w ogóle... O, smacznego. Ziemniaczki te małe to są fajne. Takie miniaturki, nie? Młode. No, A jakiś w środku pokaż. On jest taki żółty, taki gęsty żółty. Taki kukurydziany jakby był. Tu wszystko jest kukurydziane. No dobra, to szamanko. Smacznego. bo czekaj, spróbuję. No. Kurczaka, czy dobry? Zimny. I słony, czyli standardowo. No dobra, pojedli. Trochę Popili. pieski też pojadły. My tutaj tak obskrobaliśmy im kosteczki, chrząstki, daliśmy i tak dalej. Oddaliśmy talerze, a pani te kości, co my zostawiliśmy, im rzuciła. Tak. Znaczy generalnie, bo się nie powinno dawać psom kości z kurczaka. Tak, no. bo pękają wzdłuż i mogą pęd dziwnie. Nie, nic dla ciebie nie mam. Co tak patrzysz? Taki fajny. Ten sosik bardzo dobry. On na początku jest taki słodki, a później jest taki mocno ostry, fajny. No. I się zawijamy. Czyż Mówię, nie? ej łysy, Czeo. nawet fajny jesteś. Fajnie, że jestem fajny. Taki ogolony taki. I tu, i Wypachniony. tu, i tu. No, Chodzimy jednak do kolejki. Udało się. 18 zł od osoby. Drogo. I ja już z jednej strony nie chciałem wydawać na to pieniędzy, wolałem iść, ale Justynka mówi, dobra, już tu jesteśmy, skorzystajmy. no i Zobaczymy. nagramy i zobaczymy jak się jedzie. Dokładnie, I pokaż te trzeba iść kwieciki. pod górą, bo ja muszę pod górę. mikrofon. Tak, takie bileciki. Zobaczcie, dostaliśmy. A jak wolniutko to jedzie. No mega Zobaczcie. wolno. Jak byliśmy tam pod katedrą i to ruszyło, to ja myślałam, że to tak, nie wiem, jakiś Zasuwa. awaryjny kurs. Ty, ale chyba się nie zerwie, co? Poskaczmy. A co wy, no weź nie rób tak, no jesteś No, hop, poważny. hop, hop. Kamil! Bo rozwód z tobą wezmę. Rozwód jest za drogi, dziewczyny. O, zobaczcie. Ale czad. Ale fajnie. I tu właśnie jedziemy do góry sobie, cyk. Nie ma na razie. A tu wam mogę pokazać, schowam się, o, Justynę. Dobra. Justynkę, jak ty do mnie mówisz w ogóle? Bo tak, przepraszam, powiedziałem Justynę, to już źle. Ale Bo jak zobaczcie. mówisz do mnie Justyna, to znaczy, że już jest źle. Już jest awantura. No ja zawsze mówię Justynka, rzeczywiście, no to prawda. Chcieliśmy bardzo pójść, widzicie, wzdłuż rzeki jest jeszcze taka ścieżka do Ale chodzenia. padaj, No ale padaj. kurde, z tą pogodą my to mamy takie szczęście, no trudno. A jeszcze trzeba zaznaczyć, że jesteśmy na antybiotyku, bo od 2 tygodni nie możemy się wyleczyć. Dokładnie. A wczoraj czuliśmy się dobrze, ale było tak zimno w nocy, że jak się obudziliśmy, to z zapchanym nosem znowu i jakbyśmy znowu zaczynali być dopiero przeziębieni, więc masakra. Ja Ale wiem, że ja ładne to. mówiłam, że jestem stworzona do życia w ciepłych krajach, a to nie wiem, jakiś wymysł, wybryk natury, te temperatury tutaj. No, chciałem zauważyć, że mieszkamy na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, więc bardzo wysoko też mieszkamy. Ta miejscowość Ipiales jest na takiej wysokości, więc po prostu tak jest. Ale ładna ten, no nie mogę się napatrzeć na nią po prostu, no. I pół, tu rzeczka, zaraz zobaczymy, o, rzeczka. I sobie tak jedziemy do góry. Oj, chyba gimbal mi zwariował. Zwariował. Jaki ty jesteś chory czasami. O, ale mogę jeszcze wam pokażę ostatni raz. Luknijcie sobie z góry, panowie i panie i dzieci. Dobra, starczy, koniec. Haha, nie starczy, ja jeszcze włączę i wam pokażę. Aha, chociaż już jesteśmy tak daleko,
że ja już wiem, że straciłem na jakości, bo muszę na Zoomie to Kochanie, zrobić. to już dawno straciłeś na jakości. Twoja świetność była jakieś 10 lat temu. Wysiadaj. Dojechaliśmy, po drodze macie restaurację, oczywiście nikogo nie ma, jakiś chyba nie ma sezonu, nie kochanie? No bo pada. No właśnie. No, dołóż Da. się. No i tak wam mogę pokazać, bo są zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda ten sanktuarium nocą. Jest piękne po prostu, jest całe oświetlone, czerwono, niebiesko, zmienia kolory. No ale ładnie zobacz, musi nawet na być. tym zdjęciu wygląda taki kolos, a tam nie wygląda No tak. tak zdjęcia, no ale niestety nie jest nam dane zobaczyć go nocą, no szkoda. Bo... O, a tutaj z bliska można zobaczyć Co? ten tak, obraz w skale. dokładnie. To tak wygląda. I tak wygląda w skale tak samo. Chociaż tutaj ta korona wygląda, bo tam te gwiazdki, miałem wrażenie, że one są wypukłe i korona też. I tu nie jestem pewien, czy te gwiazdki korona nie były dorzucone. Tak samo różaniec, tu jest tak ładnie zrobiony naturalnie, ale tam był też taki troszeczkę sztuczny. Ale jeżeli to było tak naturalnie zrobione, a samo z siebie, to jest piękne po prostu, nie? Tak, no i tak jest pięknie. No prosto, że tak, no. Dobra, idziemy na autobus, idziemy na kolektywo. zakupy, do domu, do roboty, gdyż niedługo, co wam pokażemy, Justynka? Jedziemy do Ekwadoru. Dokładnie. I zaraz I będziemy zobaczycie. przekraczać granicę lądem i zobaczycie to za chwilę. Dokładnie. Dotarliśmy do pokoju W hotelowego. końcu. Dokładnie. Ale ja mam wrażenie, że w tym pokoju jest zimniej niż na dworzu. My w ogóle, Naprawdę. patrzcie, wam pokażę w międzyczasie, mamy jeden koc, drugi koc i Jeszcze prześcieradło. Jeszcze był trzeci tam koc, jest ale już trzeci go koc. usunęliśmy. Tak. Ale Mamy game changer, ponieważ często wylądujemy w takim tanim hotelu, bo przy okazji ile tu płacimy za noc? 60 zł. 60 zł, wam od razu pokażę, jak wygląda. Tu jest wejście bezpośrednio praktycznie z recepcji. Proszę, duży pokoik, naprawdę spoko. Tam telewizor se rzęzi Dobra, w nie razie pokazuj czego. burdelu. No nie, no bez przesady. I łazienka, proszę bardzo. Łazieneczka jest też, prysznic jest, kibelek jest. I jest najważniejsze, ciepła woda. tak, i ciepła woda, więc w Ameryce Południowej to jest game changer, więc naprawdę jesteśmy zadowoleni i za niecałe 60 zł to spoko, ale mamy czasami w podróży taki problem. Uwielbiamy pić kawę, a nie często jest problem A ostatnio nawet herbatę. No właśnie, A nie mamy gdzie zagotować sobie wodę. też game changer, herbaty, jeżeli chodzi o Amerykę Południową. Uwielbiamy ją. To jest imbir z limonką. Jest tak mocna imbirowo, że aż pali w gardło, w sensie mocna, ale jest bardzo dobra. Nie? Tak. Pyszne. I teraz co zgubisz? Patrzcie na to! Ja cię kręcę!
Grzałkę mamy, normalnie Mamy kupiliśmy grzałkę. Daliśmy za nią 8 zł. 8 zeta. 8,50, no 8 zł, bo tam przy liczniku. Ciekawe, I będziemy czy działa. mieć własny czajnik teraz. Mamy, podróżny. już nalałam wodę do Pokaż. kubków. Jak normalna grzałka, jak grzałka widać. Grzałka jak grzałka, Grzałka tylko jak grzałka. oby działała. Tylko trzeba będzie trzymać teraz. Działa, Co? grzeje. Grzeje? No. No i teraz za mało wody, ale nie opieraj tak. No. Teraz tak. Już niech- dym leci. No i dobra, i czekamy. Ale akcja. No i będziemy mieć własny turystyczny czajnik. Zarąbiście. No. Ty, coś tu śmierdzi. Nie dotykaj dna, mówię ci. Ale nic się nie dzieje, Bo to jest ten- metalowy kubek. Nie wiem, a dotknij tu. Gdzie? No do tej rurki srebrnej. To ty dotknij, co mam dotknąć? Nie Zaraz zresztą. ci przytknę, wiesz gdzie? Kiełbasy usmażę, kiełbaskę. O, zjadłem kiełbasy dobrej, no masz rację. No, więc będziemy mieć herbatkę. A few moments later. No i mamy po grzałce. Mówiłem, że coś śmierdzi. No bo to może nie powinno tak właśnie być, tylko powinna się opierać. Jak się opierać? Plastik się stopił, widzisz? No widzę. No. Plastik się stopił, a nie powinien się stopić. Czemu tak się stało? Nie wiem, mnie pytasz? Kurde, No to nie wypijemy sobie kawy. to ona pękła tu, widzisz? O może kurno, ona przegrzała powinna- się. Może ona powinna być cała zanurzona w wodzie, może nie można tylko tak końcówki. A, że się przegrzała? Nie wiem. Kurde! Dobra, dupa. dobrze, że to 8 zł, chociaż tylko to tylko. Elo, elo 320. Witamy z kolejnego dnia. Dokładnie, mamy sobotę i ruszamy właśnie do Ekwadoru. Zamówiliśmy sobie Ubera za 5 zeta. Pan nas podwozi pod granicę. Zobaczymy, czy wszystko przejdzie sprawnie. Mamy nadzieję, że tak. I mamy nadzieję, że dotrzemy dzisiaj do Kyoto. I wszystko wam pokażemy. Kyoto, nie, zobaczymy. Czy jak to tam się Ale jest wymawia. strasznie zimno. Jest opór Po zimno. prostu masakra. A jeszcze jest taka sytuacja, że ja wczoraj sobie wylałam wrzątek na stopę Aj. i mam bąble i muszę chodzić w klapkach, bo nie jestem w stanie założyć butów krytych, więc Tak. To jest słabo. dokładnie Justynka. Dzień wcześniej wylała na łóżko kawę. Mówię, nie stawiaj na łóżku, jest miękko, nie. No to wzięła herbatę wczoraj z wrzątkiem i prosto na stopę. no, słabo. Ale nie wiedziałem, że aż tak, bo rzeczywiście bomby powstały, więc no tak średnio, nie? Tu macie zdjęcie stopy. Taka... Ble. Le. To jest po nocy już, nie? Tak wygląda. Jest Zdarza jak się. jest, mu i tak trzeba jechać. Dotarliśmy Dojechaliśmy? do granicy. I teraz tak, tam jest imigracyjny. I tu idziecie sobie tym korytarzem i tam do działu imigracyjnego, jeżeli chodzi o Kolumbię. A za mną jest most, który przejdziemy pieszo i po drugiej stronie musimy iść do Ekwador. imigracyjnego do Ekwadoru. Pan z Ubera powiedział nam, bo od razu przylecieli do nas z dolarami, czy nie chcemy, żeby wymieniać. Powiedział, że się tu nie opłaca, że lepiej przejść. Słyszeliście? Nie wiem, czy słyszeliście. Mi hermosa, moja piękna do Justyny. A to moje najgorsze pytanie. I że najlepiej wymieniać hajs w Ekwadorze po prostu, żeby tu nie wymieniać. No dobra, idziemy. Trzymajcie kciuki, bo Zobaczymy. się trochę stresujemy, zawsze się stresujemy. Zawsze przed przejściem. Udało się bez zarzutów. Wypuścili Dostaliśmy. nas z Kolumbii Teraz, żeby nas wpuścili do Ekwadoru. Już wam pokazujemy. i Jest- pamiętajcie, żeby za każdym razem nam wpisywali odpowiednią ilość dni. My mamy tutaj 90, czyli maksymalna. Tak Jesteśmy nie prawie widać. 2 miesiące, nie? No, 2 miesiące A w Justynka jak Kolumbii. prawdziwa Polka. Skiety, Skiety, klapki, skiety, skiety. klapki. Ale od razu mi się też ta piosenka przypomniała. Przed samym wejściem do Ekwadoru oczywiście zostawiamy wlepkę. Kto będzie przechodził pieszo Ekwador, proszę nas O nie. Daj, to ja sięgnę, trzymaj. Nie dał rady. Jest wlepusia nasza kochana, jak wlazła, jak siedzi, piękna. Jej. Elegancie, dobra. 3 kroki Ale nie zapeszaj, jeszcze migracja. i uwaga, uwaga, uwaga i siup, I siup. i siup, Już klapeczka. Uwaga, i jesteśmy w kraju, w którym każdy na pewno z mojego rocznika zna, była taka piosenka. Ekwador. Tum, 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 tum. Wszyscy Ej, dobra, znali w ten ogóle kraj. generalnie nam wszystko gładko poszło. Oni nic nie pytali, wystarczy paszport i uśmiech, także Polacy nie potrzebują żadnej wizy. Nic nie pytała pani, na nawet ile, na co, dała ani- pieczątkę. Ani gdzie jedziemy, Tak. ani gdzie nocujemy, ani czy mamy wylotowy bilet, to do. Nic. Znaczy, No do, do. no Dobra. do.
Mamy piecząteczkę Gdzie masz? Ale kolejną która to? tutaj, Czekaj. ta różowa, taka ładna. Różowa, dokładnie. Mamy następną. I nawet nie wpisała dni, bo powiedziała automatycznie macie 90. Więc Nasz. miodzio. Ale tutaj zobaczyliśmy, bo tu jest migracyjny, tu się odpowiedzieliśmy, a tu jest tyle naklejek. I oczywiście ja muszę zapytać, czy ja mogę naklejkę sobie wkleić tutaj. Patrz, tu będzie idealnie. Idealnie, Idealnie. ideolo. Proszę Jesteśmy. bardzo, jak wleciała. Dobra, my lecimy dalej, teraz jest misja znaleźć Transport do terminala w Tulkan i w Tulkanie musimy znaleźć autobus do Quito, bo się nauczyliśmy, pan nam powiedział, jak się to poprawnie Quito. wymawia. Quito. Quito. Justynka już nam zajęła miejsce, to ja wam szybko pokażę. Jak widzicie sobie z migracyjnego, przechodzicie na drugą stronę ulicy tak naprawdę i tu są busiki i taksi. No ja wam proponuję busik. Siadamy do busika, do Tulkan, jedziemy za 66 centów od osoby, więc fajnie. Więc właśnie już Justynka siedzi, proszę. Hehehe. Tak. Hola, chicosy. Ola, raz. Dobra, docieracie do terminalu, tutaj parkuje sobie samochodzik i wygląda to tak, że tu macie firmę oczywiście. W każdej firmie możecie sobie kupić bilet i walczą o was, po prostu myślałem, że się pozabijają, że ten ma $6, ten 7, ten 5 i tak dalej, ale jednak wybraliśmy firmę, tylko w jednej firmie jest bardzo dużo ludzi siedzi, a z żadnej innej firmy nikt nie skorzystał, więc stwierdziliśmy, że idziemy do tej firmy po prostu. $7 kosztuje od osoby dojazd do Quito. I tu od razu w San Cristobal wzięliśmy sobie autobus. Okazało się, że żeby w ogóle z biletem pójść do autobusu, to trzeba sobie kupić za 25 centów kod QR do tego biletu i wtedy można przejść, tam jest przejście ingreso i dopiero tam można pójść. Kto Jak to wymyślił? nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no proste. No. Jakby nie można było tam, gdzie się kupuje biletów, tam zamiast tego wydrukować kodę, no. No na przykład, no i niech od razu mają te 25 drożej, nie? No tak. No. Teraz tylko jeszcze 5 godzin jazdy i jesteśmy w Kyoto. Co najlepsze? Mamy nocleg zarezerwowany. Co ciekawe, to będzie nasz najtańszy nocleg do tej pory, który nam się udało zorganizować. 40 zł za noc. Wzięliśmy na tydzień czasu i mamy w samym centrum historycznym Quito. I na piętrze będziemy siedzieć pierwszy raz. A będzie fajnie, nie? No ja nigdy nie jechałam takim autobusem. Piętrowym, no. Kurde, takie rzeczy tylko w Ekwadorze. Kurde, luksusowy. Kurde. Kurde. Ja. Tam, taradam, tam, Jesteśmy w autobusie. Dokładnie. Cel osiągnięty będzie dzisiaj. Jak nic. I spoko, zobaczcie, mamy widok z góry, bo jesteśmy na piętrze. I normalnie, zobaczcie, jest są wypas. podnóżki takie, pyk. O. Można sobie podchodzić, bo to tak można sobie działa. nogi. O, no dawaj. O, widzicie? Kurde. Kurde. Janina, to jest jakby luksusowo. Kupiliśmy też kartę Claro za $5 i sprawdzaliśmy w internecie zazwyczaj tyle kosztuje, 4,50, 4,70, więc już tutaj kupiliśmy od razu kartę Claro. Nie patrzcie na nią. I dodatkowo doładowaliśmy. Jak chcecie 10 giga internetu, to $10. 15 giga internetu, $15. Przejechaliśmy chyba ze 100 metrów i już weszło 15 sprzedawaczy rzeczy po prostu. I każdy ma wodę, ma cukierki, mają ciastka, mają kable, mają wszystko, ale teraz zobaczcie, weszła policja. Teraz weszła policja z karabinem i będą sprawdzać nasze dokumenty. Jednak było git, sprawdził tylko, Tak, czy mamy pieczątki w paszporcie i tyle. tak, ale niektóre dokumenty zbiera ze sobą, nie wiem dlaczego. Okazało się, że to jest Gema. Gema to jest? Grupa po prostu taka antynarkotykowa i wyrywkowo wzięli parę osób i sprawdzają im tam bagaże. Wyrywkowo wzięli tam chyba z 5 osób. Kto im się nie spodobał, sprawdzili dokumenty i kto im tam średnio podszedł w Jezu, oko. jak dobrze, że nas nie sprawdza, jak ja bym miała wyjąć te wszystkie swoje rzeczy.
No, mamy kolejną kontrolę właśnie. Pan pytał się, czy znam tego typa. No to powiedziałam, że znam. Gdyby powiedziała, że nie, już by mnie zamknęli pewnie. Dziwne, że drugi raz kontrola, no ale zapytał Nie się, wiem. gdzie jedziemy teraz. Na szczęście po angielsku też mówił, No, więc po spoko. angielsku gadał. Czy na wakacje? Powiedzieliśmy, że na wakacje. Może zapytał się tylko, czy jesteśmy parą. Powiedziałem, że tak, małżeństwem. Gdybyśmy nie powiedzieli, że jesteśmy, mi się wydaje, żeby nas jakoś przetrzepali bardziej. A przez to, że my jesteśmy małżeństwem, to inaczej, nie? Ej, tego typa drugi raz wzięli na kontrolę, tego samego. Co ty gadasz? Tego z różowym plecakiem. On był wtedy, co byliśmy, to był na kontroli, teraz drugi raz. Podejrzany jakiś musi Mama być. ma różowy plecak, no jaki facet ma różowy plecak? Dobra, tu wysiadacie z autobusu, a tu proponuję iść. Oczywiście zrobili nas w jajo, ponieważ pan, jak kupowaliśmy bilet, powiedział, że na Norte będzie nam najwygodniej, ale możemy nas- wysiąść na którym chcemy. Co nie, kochanie? Tak, ale nas oszukał, bo nie mogliśmy wysiąść gdzie chcemy, musieliśmy wysiąść tu Dokładnie. i mamy tu 20 kupujecie... km do centrum. Dokładnie. Przez to. 20 km do centrum i tu musimy kupić bilecik drugi. Na Już szczęście nie mamy. drugi, nie drogi, bo 35 centów. Kupujemy drugi bilet i teraz musimy mieć drugi I autobus. tam jest przystanek Estación en Labrador. I Ale, tam, tak, stamtąd? tak. I oczywiście mamy klątwę mikrofonową, bo przed chwilą Kamil prawie myśleliśmy, że pierdzielę. zgubił, ale na szczęście Bo ja go trzymam tu w plecaku. Jak nagrywam, on jest tylko tak lekko wpięty, wsunięty tutaj, bo na koszulce nie miałbym jak. I otwierałem torbę, żeby wyjąć nerkę, bo tutaj oczywiście mam nerkę, żeby zapłacić za bilety. I kurczę, jakoś schowałem, patrzę, nie mam mikrofonu i biegałem, szukałem, czy mi nie spadł przy zakładaniu plecaka i tak dalej. Ale na szczęście był w plecaku. Ach, te mikrofony, kurde. ale to nerwy zjedzone, to nerwy zjedzone. Dokładnie. No i pogoda nam nie sprzyja, o jak widzicie. Znaczy, no tu jest po prostu taka pogoda, bo jesteśmy, Cały czas? uwaga, 2850. To jest prawie 3000. Ja już chcę... Pytanko, czy to nie jest przypadkiem najwyżej położona stolica na świecie? Jest! A chciałem im zadać zagadkę, ty już odpowiedziałaś. To dajcie znać w komentarzach, czy się zgadzacie. A przy okazji zostawcie suba. Yeah. O, będzie bardzo miło. Dobra, jak na razie jest dzień robienia nas w ciula. Drugi raz, to jedziecie autobusem, kupiliśmy bilety i okazuje się, że przejechał 4 km i dalej trzeba kupić drugi autobus. Znaczy teraz albo metro. idziemy do metro, próbujemy się dostać do metra, więc... Na szczęście tutaj już jest Zobaczymy. nawet jest tu metro. Właśnie, chciałem zauważyć. No i dobra, bilet na metro kosztuje normalne 45 centów Za sztukę. za sztukę. Więc zapłaciliśmy 90 centów, czyli $1. I trasa, jak widzicie, my zaczynamy z Labrador i musimy jechać całą tutaj. Pani powiedziała, że do San Francisco, czyli że tu. tu jest gdzieś taka historyczna, więc stamtąd sobie już dojdziemy piechotą. Ale dalej, zobaczcie ile miasta. Może trzeba... Nie działa. O, poszło. O, a ja? Tak, po prostu musisz tak trzymać. Wyprostuj sobie, no i wreszcie ci złapie. No, bardziej. O, no jak będziemy rygał szybko, to znaczy, że zaczyna kumać chyba. O, widzisz? O, Może jak się nasze. zapytamy jeszcze. Identyko, jak nasze. Widzisz? Normalnie takie samo, jak w Warszawie. Nie No wiem, dobra. czy my dobrze jesteśmy. Jak to? Tutaj jest ostatnia stacja, nie ma innej, Justynka. No ale może nie w tym wyjściu jesteśmy. Jak? To jest jedno wyjście, jedno metro. Nie ma inaczej. Tutaj się tylko wsiada, żeby jechać Dobrze, dalej. w razie czego mam świadków, będzie na ciebie, jak nie tu. Dobrze. Jedziemy. Dobra, metrem dojechaliśmy, no ale musimy wygrzewać płaszcze. Nagramy wam już, jak będziemy w Kurde, Toskanii. ja będę miała całe stopy mokre. No tak, skierty, klapki. Chyba skarpetki zdejmę, bo muszę oszczędzać skarpetki, bo nie mam dużo.
Dobra, jesteśmy w hostelu, udało nam się. W ogóle śmieszny hostel, Ola. zobaczcie, to wygląda jak na koloniach w latach 90. wyglądały takie pokoje, naprawdę śmieszne. Tu zobaczcie, nawet widać, to jest katedra chyba. Katedra. Tak, dach mamy na takim patio i tu jest ogólnie recepcja i my weszliśmy po schodach na górę. Idziemy do pokoju pierwszego, który dostaliśmy, bo ładnie się uśmiechnąłem, powiedziałem, że jesteśmy tu prawie 6 dni, proszę, jakiś fajny pokój. No i pan nam dał, bo nie mieliśmy mieć w cenie łazieneczki, a tu proszę, cyk, mamy kibelek prywatny. Ale niestety, śmierdzi. No. Wali teraz. Tak, spuściliśmy wodę, pierwszy raz w rury ruszyły pewnie. No i generalnie okazało się, że spoko, ale problem polega na tym, że niestety nie ma tu internetu. Nawet telewizor działał, jeden kanał jest. Popatrzyłem i poszliśmy do pana, bo powiedzieliśmy, że dla nas internet jest bardzo ważny, więc zabieramy właśnie rzeczy i zaraz wam pokażemy. Importante Tak. No, zabierzemy taki papier. I jesteśmy na dachu. Tu nie mogę wyjść, bo jest niebo i deszczyk pada. Więc my będziemy tutaj. Proszę bardzo, i to jest nasz pokoik. A, ja muszę otworzyć. Że internet jest, ale światła nie ma. Nic nie Bo tu widać. klikamy I tu i nie klikamy, działa. a ta żarówka tak ledwo bździ. Panie, jest okej, bierzemy ten pokój, ale weź coś zrób ze światłem. Okazało się, że światło jest tu. No dobra, ale patrzcie jaki pokoik. Śmieszny. No ale nie mamy szafy, nie mamy nic. Ale mamy łóżko, na którym będzie pierdzielnik przez No 6 tak, dni. ale teraz na przykład... Tylko tamto Gdzie jest- łóżko chyba, tu śpimy czy nie? No właśnie nie wiem. To wam powiem ciekawostkę, bo wczoraj mieliśmy live'a z wami i było też pytania, czy pierwszy raz, czy nas okradli, czy coś zgubiliśmy. No to dzisiaj się okazało, że jest wszystko. Po pierwsze, Justyna zgubiła kapelusz, a po drugie, ukradli nam $20 z mojej nerki. Najprawdopodobniej i to, na, podejrzewamy, że to było w Salento. to raczej na pewno, bo te $60 woziliśmy bardzo, bardzo długo. To było takie rezerwowe $60 Ja miałam przy 20. 3 dwudziestki zwinięte w jedną kupę i włożone do nerki. Ja w ogóle tej nerki nigdzie ze sobą nie nosiłam. Ona zawsze leżała w hotelu razem z naszymi paszportami. I dzisiaj, bo w Ekwadorze używamy dolarów, więc potrzebowaliśmy, ja tam wyciągam to i ktoś był bardzo mądry, bo wziął tylko trochę, a nie Czyli wszystko. 20. Bo ja sprawdzałam co jakiś czas, czy ja mam te pieniądze, ale patrzyłam, że tam jest kilka banknotów, no to spoko. A dzisiaj wyciągamy, patrzymy, a Nawet to wiemy 40. gdzie, bo tylko w jednym hostelu nam sprzątali No. pokój i to było w Salento właśnie i tam pani nam sprzątała pierwsze 2-3 dni, ale zauważyła, że chyba nie dajemy tipów i przestali nam sprzątać całkowicie. No to sobie wzięła. I sobie wzięła 20 i powiedziała, Ale że ona wystarczy nic ze nie 3 dni. sprzątała, ona tylko ręczniki nam Tak. wymieniała. I to nawet więc- jak nie chcieliśmy, to i tak wchodzili do pokoju. Więc nam się wydaje, że to właśnie było w Salento, bo to było jedyne pomieszczenie, do którego do nas wchodzili. Dobrze. Jak na razie wam serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo, 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 bardzo. Dokładnie. I liczymy, że będziecie z nami oczywiście dalej. Zapraszamy do oglądania naszych odcinków, nie? Zachęcamy do subskrypcji i komentowania. Tak. Do zobaczenia w następnej przygodzie. Hej.